Seria Obcy kontra Predator nie powstała dlatego, że filmy o Obcym czy o Predatorze oczywiście były bardzo popularne, ale dlatego, że bardzo popularny był komiks pod tytułem Obcy kontra Predator. Oczywiście to byłoby wielkie uproszczenie, ale no tak można powiedzieć w skrócie to było. Otóż no, w latach 90. stworzono komiks, spodobał się jak najbardziej, widzowie zaczęli, właściwie widzowie, czytelnicy zaczęli go kupować, powiedzieli ok, fajnie, podoba mnie się to. Później powstawały gry. No, na początku takie sobie, później rzeczywiście coraz lepsze. No i kiedyś stwierdzono, słuchajcie, ale pamiętacie tam dawno temu, według nich dawno temu, Stan Winston stwierdził, a wrzućmy, na jajo, bo skoro 20th Century Fox, wtedy Fox, ma prawo zarówno do Jałcia, czyli do Predatora, jak i do Obcego, no to wrzućmy do drugiego Obcego, do tej jego gablotki z trofeami, czaszkę ksenomorfa. Może będzie fajnie, może będzie zabawnie. I oczywiście to dało początek, to były podwaliny tego, co teraz widzimy. Więc film Obcy kontra Predator w reżyserii Paula W.S. Andersona, no to była tylko i wyłącznie kwestia czasu, ale tak, to trwało dosyć długo, bo 10 lat, aż jak najbardziej 10 lat zajęło stworzenie tego filmu, bo były różne pomysły. Na początek, zanim ten film powstał, miał być 5. Obcy. Stwierdzono, że będzie rzeczywiście dobrze. James Cameron napisał scenariusz, reżyserować miał Ridley Scott, Cameron miał również produkować i oczywiście miała wystąpić Sigourney Weaver, no ale to się oczywiście przeciągało, to tamto i studio w końcu stwierdziło, nie, to my jednak nie robimy 5. Obcego, my zrobimy jednak film Obcy kontra Predator. No i skoro tak powiedzieli, to Sigourney Weaver, dziękuję bardzo, nie chcę, nie znam się, nie podoba mi się taka w ogóle koncepcja, ja z tym nie chcę nic wspólnego mieć. Ridley Scott stwierdził, ale to jest bez sensu, to jest głupie, w ogóle ten film jest słaby, beznadziejny, jak można coś takiego zrobić? A widziałeś ten film, Ridley? Nie widziałem, ale na pewno jest głupi, na pewno jest beznadziejny, jak coś takiego można było zrobić. James Cameron stwierdził, że jemu się ten pomysł również nie podoba, ale później po obejrzeniu go stwierdził, to jest w sumie drugi najlepszy film z serii o Obcym, który rzeczywiście mu się spodobał, bo facet miał jaja, po prostu obejrzał film, dopiero później wyraził swoje zdanie. Jak powstawał, no wiadomo, że wyreżyserował go Paul W.S. Anderson, ale nie był on pierwszym wyborem, zanim on otrzymał fuchę stanowisko reżysera. Studio zwróciło się do Guillermo del Toro, tak, bardzo znany reżyser, teraz w tym momencie na Netflixie można obejrzeć jego Pinokio, ale wtedy powiedział, że dziękuję bardzo, bardzo chętnie, no ale idę kręcić Hellraisera, nie no, Hellboya, wiadomo, oczywiście z Ronem Perlmanem w roli tytułowej, no i odpuścił. Kolejnym wyborem był David Twohy, znamy go oczywiście z filmów o Riddicku, z Dieselem, no i tutaj już było wszystko niby w porządku, był scenariusz, ale grafik się nie zgodził, niestety nie mógł pogodzić swoich obowiązków. Roland Emmerich, no którego widzowie mogą kojarzyć chociażby z takich genialnych filmów jak Gwiezdne Wrota, no chociażby Uniwersalny Żołnierz czy Dzień Niepodległości, albo z takich mniej genialnych jak chociażby Godzilla, również miał się studio było zainteresowane jego osobą, ale powiedział, dziękuję bardzo, nie, ja nie chcę, w ogóle nie jestem zainteresowany i po wszystkiemu. Stanęło na Paulu W.S. Andersonie, który był już jakiś czas wcześniej przymierzony do, można powiedzieć, do tego uniwersum, gdyż przy okazji 4. części Obcego zaproponowano mu reżyserię, powiedział, nie chcę, dziękuję bardzo, w tym momencie idę kręcić Event Horizon z chyba Lawrencem Fishburnem, no i po latach stwierdził, no bardzo chętnie, w tym momencie bardzo chętnie wybiorę się w tę podróż ksenomorfowo-predatorową, ale no właśnie dużo osób miało zastrzeżenia, jak to jest, że pojawia się jeden obcy i on tak od niczego rozwala 3 predatory, niemalże wszystko to się dzieje ciach. No i Paul W.S. Anderson powiedział, ja od zawsze byłem wielkim fanem Obcego. Właśnie gdyby ten film był większy nacisk był stawiany na Obcego, byłoby dużo lepiej, dużo ciekawiej dla mnie, a stało się inaczej akurat, ale przez to właśnie postanowił, dobra, jak najbardziej robimy ten film. Nakręcono, nie chciałbym powiedzieć w całości, ale w większości w Czechach, bo włoska firma Mamonna Kasucci-Szmal musi się zgadzać, oczywiście, że tak. Okazało się, że gdyby dekoracje robić w Ameryce, to w Ameryce kosztowałoby $20 milionów, a w Czechach, bo tam był właśnie kręcony film, kosztowało to, już sprawdzam notatki, kosztowało to tam zaledwie $2 miliony. Łatwo sobie przeliczyć oczywiście, jak to wynika, zresztą tutaj widzisz, jest paczka i z Obcym kontra Predator i z 2. Jest tam rzeczywiście płyta z dodatkami, gdzie jest pokazane, jak te efekty specjalne powstają i można spokojnie posłuchać sobie, co tam panowie po czesku mówią później w opisie, a także w przypiętym komentarzu wrzucę link, możesz kupić i zobaczyć, jak to rzeczywiście fajnie wygląda, bo to jest oczywiście wydanie 2-płytowe. Coś, co tacy maniacy jak ja i ty oczywiście bardzo lubimy. Oczywiście dużo rzeczy nie udało się zrobić w tym filmie, bo na przykład miał pojawić się Dutch Schaefer, oczywiście w tej roli Arnold Schwarzenegger, no ale się nie zgrało, ponieważ powiedział do reżysera, jak najbardziej stary, jak najbardziej wystąpię, pod warunkiem, że nie zostanę gubernatorem. No i co? No i wziął i został gubernatorem, więc niestety to się nie udało.
Okazało się, że no musiał, no nie mógł wystąpić w filmie. Jest wiele hołdu, wiele ukłonu oczywiście w stronę jednej i drugiej serii. You're one ugly. No i właśnie, nie pada to słowo końcowe, gdyż film otrzymał certyfikat PG-13. Rozwala mózg? Jak najbardziej. Jeżeli weźmiesz pod uwagę, że no, większość Predatorów oraz Obcych, no to są R-ki, filmy od 18 roku życia, a tutaj PG-13, bo musi się sprzedać, trzeba na nim zarobić pieniądze, no, chociażby na mnie zarobili, bo chyba 3 razy widziałem tenże film w kinie. To jest moja grzeszna przyjemność, naprawdę uwielbiam ten film. Nie jest on wybitny ze wszechmiar, ale jak najbardziej jest on fajny. Pojawiają się 3 Predatory, nazywają się Celtic, Chopper, a także Scar. Miało być 5. Miało być 5 Predatorów, no ale rzeczywiście później Paul W.S. Anderson stwierdził, że nie, troszeczkę musimy rzeczywiście zmienić, bo będzie za dużo, to nie będzie wszystko fajnie wyglądało, będzie zbyt dużo, jak to mawiał, szybko i tęko, będzie za bardzo pokićkane. No i tak to też zrobili. Tworząc ten film, studio wiedziało, że połączą 2 uniwersa, czyli wszechświat Obcego oraz wszechświat Predatora, ale nie jest to oczywiście jedyny, który już w tym momencie połączono. Reżyser wspomniany już wielokrotnie Paul W.S. Anderson, no, oprócz tego, że reżyserował ten film, to m.in. Resident Evil, Wyścig Śmierci, Żołnierz, Ukryty Wymiar, właśnie tak się nazywa ten film z Fishburne, ale Żołnierz albo Żołnierz Kosmosu. W każdym razie Soldier, tak jest tytuł oryginalny, film z Kurtem Russellem w roli głównej, powiedział, że to jest jak najbardziej również to samo uniwersum, więc w tym momencie podłączono. Ridley Scott kilka lat później powiedział, ale zaraz, Łowca Androidów to również jest to samo uniwersum co Predator oraz Obcy, więc w tym momencie już jest Predator, Obcy, Łowca Androidów, kolejny jak najbardziej, oraz Żołnierz. No, nie zdziwię się, jeżeli za czas jakiś dowiemy się, że Barbie, czy na przykład chociażby auta Pixara, to również jest to samo uniwersum. Studia dla kasy niemalże zrobią wszystko. Ale okazało się, że fanom ten film tak podzielił nas bardzo, bo niektórzy stwierdzili, nie, to jest rzeczywiście słabe, PG-13 nie jest dobre, mimo tych wszystkich odnośników, bo chociażby pojawia się Lance Henriksen w roli Bishopa. No oczywiście mieliśmy go w drugiej oraz trzeciej części filmów o Obcym, tam się jak najbardziej pojawił. Zresztą pisząc ten scenariusz, no, panowie mieli właśnie tylko i wyłącznie Lance'a Henriksena w głowie, tylko i wyłącznie był pomysł to on musi się tutaj jak najbardziej pojawić, jeżeli nie, to będzie grubo. I w tym momencie po tym filmie Lance Henriksen dołączył do zaszczytnego grona 2 aktorów, którzy zostali zabici, zamordowani przez Obcego, Predatora, a także Terminatora. Jeżeli wiesz, kto jest tym drugim aktorem, napisz mi w komentarzu. No ale film, był sukces, no w miarę umiarkowany, jak można tak powiedzieć. No, dla mnie jest to dobre kino, nie jest to rzeczywiście film wybitny, jest to, jak mówię, moja grzeszna przyjemność. Lubię sobie go czasami odświeżyć, czasami sobie zobaczyć, mimo że tak naprawdę w większości, jak już go oglądam, to głównie z jakimś tam komentarzem reżysera, scenarzysty. Sanaa Khan też nawet wypowiada się, czyli no, jedna z bohaterek tego filmu, mama Blade'a, dokładnie wiesz, o kogo chodzi. No ale skoro okazało się, że jest hit, że pieniądze zarobił, no to trzeba było rzeczywiście coś zrobić i postanowiono, robimy 2. I jak najbardziej robimy 2. AVPR, czyli Alien vs Predator Requiem. No i tutaj w tym momencie już Paul W.S. Anderson nie powrócił. Grafik, oczywiście, że grafik się nie zgadzał, tutaj już się nie udało. No i stwierdzono między innymi, no, reżyser zdjęć, niech będzie operator, jak zwał, tak zwał, stwierdził, nie podobała mi się 1. 1 była za jasna, rzeczywiście tam było zbyt dużo widocznych rzeczy, te wszystkie potworasy i tak dalej. Przecież wiadomo, że Obcy to jest facet w gumowym stroju, więc my zrobimy tak, że tę część nakręcimy inaczej, ona będzie bardziej mroczniejsza, no, bardziej mroczniejsza. Dobra, wiesz o co chodzi, więc będzie w ten sposób, bo nie podobało mi się tak, jak było w 1, więc przy okazji tej części skrytykowano go, że rzeczywiście jest za ciemno, bo kilka jest jak najbardziej takich scen, które są za ciemne. Dostajemy tutaj Predaliena, czyli no mieszankę ksenomorfa, a także jałcia, bo 1 zakończyła się w ten sposób, że Predator został zainfekowany, że tak powiem, Obcym, no i ten Obcy na końcu wychodzi. W ogóle w 1 była scena, kiedy Predator wie, że jest zainfekowany, chce się dźgnąć, no ale niestety już nie starcza mu siły, no i potem jak już królówka, można powiedzieć, zginęła, ale wiadomo, że ona nie zginęła, no bo ci, którzy akurat znają ksenomorfy, wiedzą, że one nie potrzebują oddychać tlenu i tak dalej. Dobra, to jest rozmowa na całkowicie inny temat i na inny czas, no ale rzeczywiście miało tak być przy okazji tej części. Tutaj Predalien, który się pojawia, również było wiele koncepcji, bo na początku mamy scenę, film w ogóle zaczyna się w momencie, kiedy kończy się 1, bo akurat mamy statek, który startuje, ma śmigać w kosmos, domyślamy się, że oczywiście na planetę
predatorów, ale w tym momencie wykluwa się nasz predalin i tam sieje spustoszenie, jest jadka i tak właśnie miał się film rozpocząć, że rzeczywiście, że ten predalion obdziera ze skóry tych wszystkich predatorów, że rzeczywiście pokazuje, że nie tylko jest on obcym, ale również ma w sobie, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, nutkę predatorów. No i tak też zostało nakręcone, ale stwierdzono później nie, to usuwamy, bo rzeczywiście jest za mrocznie, ale jeżeli się przyjrzysz dokładnie, to jest scena, kiedy widać tam gdzieś w tle na ziemi leżą oskurowane predatory, potem jak właśnie nasz Wolf, jak go ładnie nazwano, ukłon oczywiście w stosunku do Harvey'a Keitela, który grał postać Wolfa w Pulp Fiction, rzeczywiście taki to potrafi załatwić wszystko, no i troszeczkę tutaj pozmieniano. Mnóstwo krytyki spadło na film, jeżeli chodzi o sposób rozmnażania się. Nie będę tutaj mówił nic więcej, chyba nie ma potrzeby. W każdym razie film się nie spodobał, rzeczywiście nie przypadł do gustu widzom, mnie również. No, nie udało mu się rzeczywiście zrobić porządnej kasy, bo okazało się, że stracił w kinach, ale w momencie, kiedy pojawił się na Blu-rayu i na DVD, nie zarobił. Okazało się, że wyszedł niemalże idealnie na zero, tam bodajże $2 do przodu były. Nie będzie $2. W każdym razie film rzeczywiście wyszedł na zero. Również stwierdzono, tym razem będzie jeszcze więcej smaczków. Miał pojawić się Bill Paxton w tym filmie, no ale niestety nie zgodził się grafik. Szkoda, bo rzeczywiście mogło być ciekawie. Miał się również pojawić pan Yutani. Bo skoro w pierwszej części Lance Henriksen wcielił się w rolę Bishopa, czyli Waylanda, Petera Waylanda, tutaj miał się pojawić pan Yutani. Zapytano dwóch aktorów, oczywiście Peter Weller, no znany nam wszystkim oczywiście Robocop, a także Gary Busey. Nie udało się. To byłoby zabawne, bo ten film oczywiście cały czas jest umiejscowiony w uniwersum Predatora oraz Obcego, a jak wiemy, Gary Busey oczywiście pojawił się w drugiej części Predatora. Tam występował w roli agenta Keysa. Agent Keys, krótko mówiąc, to jest ten facet, który wysłał oddział Arnolda Schwarzeneggera w pierwszej części do dżungli, ponieważ wiedział, że tam jest Jałcia, że on tam jest i on tym wszystkim kierował. No ale niestety to się nie udało. Pojawia się za to pani Yutani. Jest oczywiście nawiązanie. No ale tak to rzeczywiście się skończyło, że no, dostaliśmy film stracił kasiorę, dostaliśmy chyba najfajniej wyglądającego Predatora z dotychczasowych, najlepiej na pewno zachowującego się, no ale film okazał się wielką klapą finansową. Studio stwierdziło, że za reżyserię tego filmu będą odpowiedzialni bracia Strauss, którzy bardzo dobrze sobie radzą w reklamach, w krótkich spotach reklamowych, w teledyskach i to będzie rzeczywiście super sprawa, ponieważ oni znają się na efektach specjalnych. Ale krótko mówiąc, to się nie przełożyło na jakość, to się nie przełożyło na nic innego i tyle. Seria Obcy kontra Predator umarła. Pomimo tego, że nakręcono kilka alternatywnych zakończeń, no wiadomo, że tam w Ameryce są pokazy testowe, więc pokazują jeden, podoba się, no to jest w porządku, lecimy dalej. Jeżeli jest negatywny odbiór, no to wrzucamy inne zakończenie i tak dalej, aż do skutku, aż ten produkt jest rzeczywiście perfekcyjny. Produkt perfekcyjny i po prostu tak to jakoś wyszło. W każdym razie na dzisiaj, no na 2022 rok Obcy kontra Predator nie istnieje. Skończyło się. Zresztą samo studio w tym momencie oczywiście prawa do Predatora oraz Obcego posiada Disney i 20th Century Studios. Już w tym momencie studio na razie nie mają pomysłu na to, ażeby kontynuować. Nie tak dawno mieliśmy Predator Prey. Rzeczywiście przyjęło się dosyć fajnie wśród krytyków oraz wśród widzów. Będzie kolejny Predator. Jeżeli chodzi o Obcego, no to w tym momencie jest kręcony serial, są kolejne filmy zaplanowane i seria AVP jak najbardziej cały czas jest to uniwersum, jest to kanon predatorowy, ale jeżeli chodzi o Obcych, jak najbardziej w tym momencie to już w kanonie nie jest, gdyż po tym Ridley Scott nakręci dwa kolejne filmy, czyli Prometeusz, a także Alien Covenant, no i te wydarzenia, które mają miejsce w tych dwóch filmach sprawiają, że to, co my wiemy z tej części, jak najbardziej jest odrzucone, więc jeżeli cokolwiek, kiedykolwiek powstanie, oczywiście jeżeli, to jest wielkie jeżeli, to będzie to raczej już nawiązywało do uniwersum Predatora, a domyślam się, że raczej będą chcieli już stworzyć osobny kanon, który tam rzeczywiście nie będzie powiązany. Wiadomo, że będzie obcy, będzie Predator, ale będzie on zrobiony niezależnie. Dokładnie wiesz, że inna ziemia, jakaś alternatywna i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście na zakończenie, jak zawsze, podaję no, bardzo krótki cykl, bo dwuczęściowy, ale od najgorszej do najlepszej. No wiadomo, że Obcy kontra Predator Requiem to jest słaba część. Naprawdę nie polecam. Chyba że jesteś wielką fanką, wielkim fanem, no to skuś się, obejrzyj raz tylko i wyłącznie, bo tam się, oprócz tego, że fabularnie, to jeszcze więcej rzeczy nie zgadza. A pierwsza część, czyli Obcy kontra Predator w reżyserii Paula W.S. Andersona, nie jest to kino wybitne. Ja, jak mówiłem już wcześniej, jest to moja grzeszna przyjemność, ale mogę polecić.
Spokojnie, na pewno gdzieś w okolicach 6, może 7 na 10, więc rzeczywiście tak to jakoś wygląda. Tę, jak i pozostałe recenzje z cyklu Potworne filmy montował Lincoln, zaraz tutaj będzie link do jego kanału, sprawdź, zobacz, co tam słychać, a jak kochasz Predatora, Obcego, Godzillę i tak dalej, to sprawdź tę listę. Tak, tam takowych recenzji jest całe mnóstwo.